Sztuczną inteligencję można wykorzystać niemal w każdej branży. Dlatego w tym filmie pokażę Ci 5 pomysłów na to, jak wykorzystać ChatGPT w branży beauty. Zaczynajmy. Na początku zapytajmy ChatGPT, jak w ogóle może on nam pomóc w promocji naszego biznesu, naszych usług kosmetologicznych. Takie pytanie byłoby OK i już ChatGPT coś tam by nam podpowiedział. Jednak warto tutaj udoskonalić prompt, czyli polecenie, w jakim komunikujemy się ze sztuczną inteligencją i na początku dopisać na przykład: jesteś ekspertem od marketingu. Warto, aby ChatGPT wiedział coś więcej na nasz temat, czym dokładnie się zajmujemy, jakie usługi oferujemy. Dlatego dopiszmy tutaj: przeprowadź ze mną wywiad. I na końcu dopiszmy: aby ustalić ... I nasze pytanie, jak możemy pomóc w promocji mojego salonu beauty i usług kosmetologicznych. Teraz dajemy Enter, no i czekamy na odpowiedź czatu. Super, czat już przygotował do nas serię pytań, podzielił to fajnie na kategorie, więc teraz pokrótce odpowiedzmy na jego pytania, aby zobaczyć, jak on będzie mógł nam faktycznie pomóc. Drugie, niezwykle ważne pytanie to grupa docelowa. To będzie wpływało m.in. na styl komunikacji. Wiadomo, inaczej będziemy się komunikować do nastolatek czy dwudziestokilkulatek, którym oferujemy na przykład usługi powiększenia ust, depilacji itd., a inaczej będziemy oferować swoje usługi dla starszych, dojrzałych kobiet, powiedzmy 40-50+. Następnie mamy m.in. obecne działania marketingowe, a także cele. Warto to szczegółowo opisać i nie oszukiwać tutaj czatu GPT, myśląc, że to jest to robot i można mu napisać cokolwiek się tylko chce, tylko warto tutaj powiedzieć szczerze. Dzięki temu on będzie mógł lepiej podejść do naszej analizy, no i dać nam lepsze wyniki, bardziej wartościowe, które przyczynią się do rozwoju Twojego salonu. Następnie mamy budżet. To jest też bardzo ważne pytanie, bo zależnie od tego, czy masz do wydania zaledwie 500 zł czy 5000, można tutaj zacząć robić zupełnie inne działania marketingowe. Jeśli masz powiedzmy 500 zł, no to będzie trzeba to raczej samodzielnie wykorzystać. Jeśli masz natomiast już 5000 w górę, no to zdecydowanie warto tutaj zainwestować wtedy na przykład w jakiegoś specjalistę, który się zaopiekuje dobrze profesjonalnie tym budżetem i rozdysponuje go na przykład na różne kanały. Ja dla przykładu podam tutaj taki standardowy, niewielki budżet 1500 zł. I na końcu mam pytanie o opinię klientów i w zasadzie trochę też podpowiedź, czy mamy system rekomendacji, poleceń, jakichś pieczątek i inne tego typu rozwiązania. Bardzo fajnie tu już czat trochę nam podpowiedział, więc powiedzmy, że nie mam jeszcze tego typu rozwiązań, więc niech nam coś tutaj dalej zasugeruje. Ok, moje odpowiedzi takie pobieżne są już przygotowane, wysyłam je i zobaczmy, co teraz ChatGPT dla nas przygotuje w ramach układania naszej strategii marketingowej. A oto efekt. ChatGPT proponuje nam m.in., aby zainwestować, stworzyć profesjonalnie wyglądające zdjęcia salonu, usług itd. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, szczególnie w tej branży, gdzie chcemy się pokazywać z jak najładniejszej strony. Regularna publikacja to myślę, że jest dobra wskazówka chyba dla każdej branży. Wykorzystanie TikToka, o którym wcześniej wspomniałem, że właśnie go używam i na nim promuję także moje usługi kosmetologiczne. Następnie ChatGPT proponuje nam kampanię reklamową na Facebooku i Instagramie, oczywiście lokalnie. Dalej mamy opisaną oczywiście naszą grupę docelową, czyli to, co wyszło powyżej z wywiadu. Dalej mamy także propozycję budżetu, jaki możemy na to przeznaczyć, no i kreacji reklamowych. Oczywiście według mnie nie jest to idealne rozwiązanie, jednak jeśli właśnie masz budżet taki niewielki, rzędu powiedzmy te 500 zł, no to lepszy jest taki asystent właśnie ChatGPT, zamiast robić to samemu totalnie na ślepo. Drugi pomysł to tworzenie różnego rodzaju treści na media społecznościowe z wykorzystaniem czatu GPT. Tak więc zacznijmy od naszego polecenia, co ChatGPT ma dla nas zrobić. Przygotuj dla mnie 15 pomysłów na posty na Instagram. Oczywiście dalej musimy dopisać, czym się zajmujemy, aby ChatGPT wiedział w ogóle, w jakim kierunku ma działać. Więc dopisałem: prowadzę salon beauty, a klientki najczęściej pytają o zabiegi na twarz. Bardzo ogólnie wiem, ale niech ChatGPT nam się tutaj wykaże. Na początku dodajmy jeszcze, aby czat wcielił się w rolę, aby te wyniki, które może do nas stworzyć, były jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze. Na początek wystarczy nawet i jesteś ekspertem od social mediów. I tak wyniki będą znacznie lepsze. Na końcu może jeszcze oczywiście dopisać: bądź kreatywny. No i wysyłamy, czekamy teraz na efekty. Myślę, że ChatGPT zrobił tutaj naprawdę świetną robotę, bo już po samych nagłówkach można się bardzo mocno zainspirować. Na przykład, czy wiedziałeś, że i wrzucić jakąś ciekawostkę. To może się sprawdzić nie tylko do zabiegów na twarz, ale generalnie praktycznie wszystkiego i to w każdej branży. Q&A. Oczywiście też świetny przykład. Oczywiście tych pomysłów mamy tutaj więcej, bo tak jak poprosiliśmy, jest ich tutaj 15. Teraz przejdźmy z inspiracji do tworzenia treści. I świetnie tutaj nadaje się punkt trzeci, czy wiedziałaś, że... Poprosiłem teraz, aby przygotował do nas konkretny post w stylu: czy wiedziałaś, że... I niech zaproponuję tutaj 5 rozwiązań.
Super, nasze 5 propozycji jest już gotowych. Możemy teraz to w zasadzie tylko skopiować i od razu opublikować w naszych mediach społecznościowych. Czas na trzeci pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w branży beauty. Tworzyliśmy już posty, teraz czas na ich przetworzenie na inny format. Czyli możemy z postu na Instagram stworzyć w łatwy sposób tweet lub rolkę. Więc zacznijmy od tego, aby ChatGPT przygotował dla nas tweety z tego drugiego postu na przykład. Nasze tweety są gotowe, treści są krótkie i chwytliwe, czyli takie właśnie, jakie powinny być. Czy wiedziałaś, że masaż twarzy nie tylko odpręża, ale działa także przeciwzmarszczkowo? Przyjdź do mojego salonu, umów się na wizytę. Super! Takie gotowe treści możesz od razu skopiować i wkleić właśnie na Twitterze czy Instagram Threads. Teraz skoczmy na level wyżej i spróbujmy z tego stworzyć rolkę. Tak może wyglądać przykładowe polecenie. Ja tutaj jeszcze dopiszę, aby konkretnie opisał, jak mają wyglądać sceny, a także skrypt, co należy powiedzieć w danej scenie. Oczywiście to cały czas są znacznie bardziej zaawansowane niż takie banalnie proste prompty, jednak jeszcze nie jest to poziom ekspercki. Jeśli chcesz odkryć więcej możliwości sztucznej inteligencji i wiedzieć, jak tworzyć naprawdę rewolucyjne prompty, to zapisz się koniecznie na mój kurs Okiełznaj AI. Nasz cały scenariusz rolki TikToka jest już gotowy. Mamy podzielony go tutaj ładnie na sceny, jedna, druga i tak dalej. Mamy oczywiście opis, co ma się znajdować wizualnie na danej scenie, no i tekst, co mamy wypowiedzieć podczas danej sceny. Myślę, że to jest znaczące ułatwienie i przyspieszenie tworzenia treści wideo. Czwarty pomysł to wykorzystanie czatu GPT do tworzenia, a także poprawy naszej oferty. Najpierw stwórzmy taką zwykłą, przeciętną ofertę z wykorzystaniem czatu GPT, więc ja mu tutaj podałem, aby stworzył dla mnie po prostu ofertę dla salonu beauty, która będzie uwzględniała kilka podstawowych usług. Super. I teraz sobie to wszystko tutaj skopiujmy i otwórzmy nowy czat, w którym poprosimy o analizę, a także pomoc w udoskonaleniu naszej oferty. Zacznijmy tak jak wcześniej, czyli jesteś ekspertem od marketingu. Wklejam ofertę, wszystko jest gotowe, dajemy Enter, no i zobaczmy, co on tutaj dla nas wymyśli. I seria pytań jest gotowa. Czym wyróżnia się Twój salon na tle konkurencji? Kim są Twoje idealne klientki? Czyli tak jak wcześniej wspomniałem, to jak ma być dopasowany styl komunikacji? Czy ceny i wartość usług są odpowiednie? Tutaj oczywiście musisz już zadecydować samodzielnie. Czy oferta wywołuje natychmiastową potrzebę? I czy Twój przekaz jest emocjonalnie angażujący? A oto efekt wygenerowanej z poprawkami naszej oferty. Wyróżnia się moim zdaniem tutaj znacząco, nie tylko emotikonami, ale także właśnie pobudza emocje i zachęca znacznie bardziej do zakupu. I ostatni, piąty pomysł na wykorzystanie czatu GPT, ale także innych narzędzi sztucznej inteligencji na inteligentne odpowiadanie na wiadomości klientów. Myślę, że po tych 4 przykładach wiesz już, jak lepiej korzystać z czatu GPT i wycisnąć z niego trochę więcej potencjału, dlatego teraz pokażę Ci jeszcze inne 2 narzędzia, które pomogą Ci zautomatyzować proces, na przykład odpowiedzi na komentarze, odpowiedzi na wiadomości, czy też połączenie tego wszystkiego w taki sposób, aby automatycznie wiadomość, którą wyśle Ci klient, była przesyłana do systemu, który może stworzyć z tego zamówienie, rezerwację, albo po prostu go doda do Twojego CRM-u, czyli systemu zarządzania klientami. ManyChat to platforma, na której możesz podłączyć m.in. swoje konto na Instagramie i automatycznie odpowiadać na komentarze, czy też wiadomości. Bardzo możliwe, że kojarzysz tego typu rozwiązanie, że ktoś na przykład w filmiku mówi: zostaw komentarz, kurs, a wyślę Ci link do mojego szkolenia. Właśnie aplikacja ManyChat umożliwia tego typu rozwiązania. Możesz tutaj oczywiście zacząć od całkowicie bezpłatnego konta, a jak wdrożyć tego typu automatyzację pokazywałem w jednym z moich poprzednich filmów na kanale. Jako drugi bonus chcę Ci pokazać aplikację Make. Jest to platforma, która umożliwia łączenie ze sobą wielu różnych aplikacji bez konieczności programowania. W ten sposób możesz połączyć na przykład Instagram z ManyChatem, z arkuszami Google i to wszystko na przykład jeszcze z czatem GPT, czy też Twoim mailem. Bardzo dużo możliwości jest tutaj dostępnych całkowicie za darmo, więc wystarczy założyć tutaj konto, a następnie możemy skorzystać z gotowych scenariuszy, wybierając tutaj zakładkę Templates. Teraz mamy tutaj dostępnych bardzo dużo możliwych szablonów, które możemy po prostu sobie kliknąć i zainstalować. Ja proponuję tutaj na początek wyszukać na przykład ManyChat. Wybieramy tą opcję i zobacz, od razu możemy się połączyć z aplikacją, o której wspomniałem Tobie przed chwilką. Na przykład tworząc tego typu automatyzację, czyli łączymy się z aplikacją ManyChat, która następnie będzie się łączyła z szeregiem innych aplikacji. To jest naprawdę już rozbudowana i zaawansowana automatyzacja, ale z pewnością daje bardzo dużo możliwości.
W jednym z ostatnich filmów pokazywałem także 10 pomysłów na automatyzację. Zobacz koniecznie. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Jeśli chcesz, abym pomógł Ci osobiście we wdrożeniu na przykład tych automatyzacji, to napisz do mnie na kontakt@jangulczyński.pl. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!